Cześć! Tak jak obiecaliśmy, wracamy do Was z pierwszą podróżą w nowym formacie. W tym filmie skupimy się na Zalewie Sulejowskim i jego okolicach, gdzie wypoczywaliśmy prawie tydzień. Był to czas spędzony w stylu slow travel, co pozwoliło nam na spokojnie cieszyć się tutejszymi atrakcjami. Pokażemy Wam, jak tu się dostać, gdzie mieszkaliśmy, co można tu robić i co ciekawego zobaczyć. Zostańcie z nami, zapraszamy! Zalew Sulejowski jest to sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 27 km2, położony w województwie łódzkim. Można tam dostać się autostradą A1 i drogą szybkiego ruchu S8. Dwoma najbliżej położonymi miastami są Tomaszów Mazowiecki i Piotrków Trybunalski. Pomimo, że prawie zawsze podróżujemy komunikacją miejską, to tym razem przyjechaliśmy samochodem. Natomiast bez problemu można tu się dostać zarówno pociągiem, jak i autobusem, z których wysiadamy w Tomaszowie Mazowieckim, a stamtąd dojeżdżamy nad samą zaporą autobusem miejskim numer 2. Na nocleg wybraliśmy pensjonat Modra Sikorka, który jest położony kilkanaście minut na piechotę od zalewu. Obiekt zrobił na nas duże wrażenie, gdyż baza noclegowa wokół zalewu, o ile jest, to nie oferuje zbyt dużo miejsc o takim standardzie. Do pensjonatu dotarliśmy późnym popołudniem i po zameldowaniu od razu ruszyliśmy na spacer nad zalew. Chodźcie z nami. Podziemne wejście. Ej, dlaczego tutaj są schody? Rybki! Rybki, cała banda rybek. Idziemy do portu, ale żeby być bezpiecznym, to musimy mieć koło ratunkowe, jak wpadniemy do wody. Ktoś na szczęście zostawił jedno. Drugiego dnia zdecydowaliśmy się wybrać do lasu na północny wschód od Smardzewic. Można tam dotrzeć samochodem, gdzie na skraju lasu znajduje się parking, lub podjechać autobusem numer 2 do Tomaszowa i tam przesiąść się w autobus numer 40, wysiadając w Smardzewicach. Po dotarciu na parking ruszamy przed siebie, wchodząc w głąb Kampinoskiego Parku Narodowego. Wzdłuż drogi ciągnie się ścieżka dydaktyczna opowiadająca o faunie i florze lasu. Jednak naszym celem jest ośrodek hodowli żubru.
Niestety, tak jak widzicie, zagroda podczas naszych odwiedzin była nieczynna na czas remontu. Całość została zamknięta kilka lat temu i infrastruktura zdążyła zniszczeć. Jednak prace remontowe podczas naszego pobytu postępowały, co daje nadzieję na rychłe otwarcie. Na drodze powrotnej przy parkingu napotykamy konie pasące się na łące. Ewidentnie jest to dla nas nagroda pocieszenia. Nie poddajemy się i jeszcze tego samego dnia udajemy się do kolejnej atrakcji, jaką są niebieskie źródła. Halo. Cześć. Do niebieskich źródeł z parkingu to zaledwie 9 minut jazdy samochodem. Można też tam dojechać autobusem numer 40 w około 20 minut. Nazwa tego miejsca pochodzi od zabarwienia piasku i wody w miejscu, w którym wybijają źródła. Teren został w ostatnim czasie przystosowany do turystyki i można tu znaleźć infrastrukturę parkową, co umila obserwację flory i fauny w tym rezerwacie przyrody. Wraz z kolejnym dniem decydujemy się pojechać trochę dalej, a mianowicie do Sulejowa, które znajduje się na samym początku zalewu. Mieści się tam klasztor cystersów. Nam dojazd zajął do niego około pół godziny, jednak da się tam też dostać autobusem z Tomaszowa Mazowieckiego, a cała trasa zajmuje 1,5 do 2 godzin. Klasztor cystersów z 1232 roku był pierwszym przybytkiem zakonu na ziemiach Polski. Książę Kazimierz II Sprawiedliwy sprowadził zakonników z Burgundii. Legenda głosi, że podczas polowania w okolicznej puszczy, podczas pogoni za jeleniem, książę odłączył się od drużyny. Tymczasem nadeszła silna burza. Szukającego otuchy w modlitwie księcia dobiegł głos z nieba. Zbuduj w tym miejscu kościół, a doprowadzę cię do sług twoich. Słysząc to, książę padł na ziemię i przyrzekł spełnić wolę Bożą. Gdy wstał, ujrzał wokół siebie 12 lwów, które doprowadziły go do dworza. Na pamiątkę tego zdarzenia miano umieścić w kościele 12 rzeźb lwów. Szukamy lwów. To jest 1, 2, 3, 4. Jest 5. Lwów w kościele zostało tylko 5, ale jest jeszcze jeden schowany. Chodźmy dalej. Mi warto coś tutaj jeszcze zobaczyć. Ojej, no jak nie warto? Bardzo warto. Że go tam pozdymowali, bo to film nagrywałem,
takie informacja, jakie to były dzieje, jak Turki nas mordowali, tam Kazimierz Sprawiedliwy. No właśnie oglądałem te rzeźby. No i tego, o muzeum jest, ale wie pan, jest bardzo ciekawe. Ale muzeum to tutaj informacja jest, że tylko w sobotę chyba czynne. Faktycznie, muzeum jest czynne tylko w soboty, ale znowu mieliśmy trochę szczęścia i w związku z kręconym filmem puszczono nas do środka. Poza wieloma wyjątkowymi eksponatami znajduje się tutaj czaszka znana z podręczników medycyny, albowiem jest ona datowana na XI wiek, a nosi dowód na trepanację czaszki i przeszczep w kości w celu zamknięcia otworu, co wydawałoby się niemożliwe w tak odległych czasach. Sam klasztor był świadkiem wiecu państwowego powołanego przez Władysława Łokietka, mającego na celu zjednoczenie ziem polskich po rozbiciu dzielnicowym. Wow, ale ekipa filmowa tu jest. No faktycznie tu film kręcili. Patrz jakie zaplecze. Chodź zobaczyć. Co to za film, ekipa filmowa. Tu TVP. Tutaj kolejna ekipa filmowa. Tylko taka amatorska. Tak jest. Dzień dobry. Co tu filmowane było? Ojciec Mateusz. Ojciec Mateusz. Po zwiedzaniu klasztoru udajemy się na pobliski punkt widokowy, aby zobaczyć rozlewiska rzeki Pilicy i Luciąży. Kolejny dzień i kolejna atrakcja. Tym razem udajemy się do Grot Nagórzyckich, które są oddalone od naszego noclegu niecałe 5 minut samochodem. Ale też można tam dojechać autobusem numer 2. Groty to dawna kopalnia piasku, z której jeszcze dość niedawno wydobywano piasek. Później pozostawiono je niezabezpieczone. Dopiero w ostatnich latach udało się je zabezpieczyć i stworzyć podziemną trasę turystyczną. Bilet kosztuje 25 zł. Czas na ostatnią atrakcję. W tym celu udajemy się na plażę, która została rok temu odnowiona. Jest tutaj pełna infrastruktura, toalety, szatnie, różne atrakcje i restauracje. Można tu dotrzeć autobusem numer 2, my natomiast decydujemy się na spacer, a jak dotrzemy na miejsce, to chcemy popływać kajakami. Będziesz uprawiać sport ekstremalny i schodzić? Rozważam właśnie, czy iść, nie iść. No chyba schodzimy, nie? Ja wiem, że tu można sobie połamać karki w ogóle. Ale jolo. Jolo? No to jak jolo, to jolo, no.
Czekaj, Antek, bo nie wiem, żeby się nie zdarzyć. Jezu, kochany. A tak! Owy! Podsumowując, Zalew Sulejowski jest rewelacyjnym miejscem na wypoczynek. Jest tu wszystko, czego potrzeba, aby fantastycznie spędzić czas. Znajdą się tu atrakcje prawie dla każdego. Naszym zdaniem warto przyjechać tu i odkryć to miejsce po swojemu. Na pewno znajdzie się tu jeszcze kilka atrakcji, których Wam nie pokazaliśmy. Niemniej mamy nadzieję, że zrobiliśmy Wam apetyt na to miejsce. Jeśli film Wam się podobał, to prosimy o łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Do zobaczenia wkrótce.